Tak naprawdę zakochali się w obiekcie. Przyjechali kiedyś do dworku, zakochali się w tym miejscu i znaleźli właściciela, po prostu kupili go. Ale nie było wtedy jeszcze pomysłu, co z tym zrobić. Dopiero później tak naprawdę ten pomysł zaczął ewoluować. Na początku właśnie w hotel, w restaurację, następnie pojawiło się gospodarstwo, później pojawił się pomysł, żeby te dwa elementy bardzo mocno ze sobą połączyć. To była naprawdę ewolucja, która trwa praktycznie 20 lat i każdy kolejny rok naprawdę bardzo intensywnie go zmienia. Wursanna to jest takie miejsce, które jest złożone z takich dwóch organizmów. Jeden z nich jest sam hotel z restauracją, a drugą częścią, do której właśnie teraz idziemy, to jest nasze gospodarstwo. Więc w naszym projekcie chcemy stworzyć taką symbiozę pomiędzy restauracją a gospodarstwem i dojść do pełnej samowystarczalności, jeżeli chodzi o wszystkie produkty. To tyczy się wina, sera, warzyw. Ja natomiast mam na imię Karol Nizio i razem z moją rodziną prowadzimy cały ten projekt. Więc ja głównie zajmuję się produkcją wina i to jest moja taka główna specjalizacja. Oprócz tego też pomagam mojej mamie przy serowarstwie i też jednym z moich zadań jest projektowanie całego gospodarstwa. Powstała nam taka myśl w 2019 roku, po takiej bardzo inspirującej podróży po wińcach biodynamicznych w Europie. Powstała właśnie taka myśl, żeby stworzyć takie miejsce, które zostanie w pewnym sensie odizolowane od zewnętrznych dostaw. Czyli spróbujemy po prostu dojść do pełnej samowystarczalności i czuliśmy, że mamy na to narzędzia, bo na początku pojawiła się winnica, w międzyczasie pojawiły się też zwierzęta, zaczęliśmy produkować sery, przy okazji pojawiło się mięso i wspólnie tak naprawdę rodzinnie podjęliśmy decyzję, żeby stworzyć takie mikropaństwo tak naprawdę. W momencie, kiedy dowiedzieliśmy się o tym obiekcie, ten obiekt był bardzo zdewastowany, bardzo zniszczony. Zajmowałem się z żoną inną branżą budowlaną. Z zawodu jestem stolarzem. Pochodzimy z Biłgoraja, tam urodziliśmy się, tam zakładaliśmy swoje firmy i była taka okazja jakby kupienia tego budynku, który był w bardzo złym stanie, w agonalnym stanie. I kupiliśmy bardziej inwestycyjnie, nie wiedzieliśmy, co nas czeka, co to będzie. W momencie, kiedy przemyśleliśmy sprawę, stwierdziliśmy, że zrobimy z tego hotel. Zrobiliśmy ten hotel, ponieważ tu naprzeciwko mamy winnicę. W tej chwili, w tym miejscu w latach 70. był stok narciarski, wyciąg narciarski. Tu się jeździło na nartach. Tak, tu się na nartach w latach 70. jeździło. Ja byłem przekonany, że zrobimy wyciąg narciarski, tak jak historycznie było. Ale okazało się, że to jest stok południowy i teraz mamy jednak ocieplenie klimatu i nie było szansy, żeby zrobić tutaj stok narciarski. I od razu w tym pierwszym roku zakupu od razu postanowiliśmy, posadzimy winnicę. Dosłownie było w Polsce kilka winnic, a oni też nie mieli żadnego doświadczenia, jeżeli chodzi o winiarstwo. Stąd wydaje mi się, że to jest w pewnym sensie szalone. Nie wiedzieliśmy nic na temat produkcji wina, więc dla mnie to był taki punkt motywacyjny, żeby zacząć szukać tej wiedzy. I w momencie, kiedy zacząłem jej szukać, to naprawdę wpadłem to jak śliwka w kompot i zacząłem naprawdę bardzo dużą wiedzę szukać i w Europie, i poza Europą. Zaczęła się winnica i później powoli zaczęliśmy od 5 kóz, później 5 owieczek. No i na ten moment mamy ponad 300 zwierząt, owiec, kóz i krów. Ja akurat zajmuję się w farmie zwierzętami, wszystko to są rasy mleczne. Stąd pozyskuję mleko i później to mleko przekazuję żonie. Żona wytwarza z tego sery, bardzo szerokie spektrum serów. To są wszystko sery naturalne. Świeżo robimy tak zwane cacio cavallo. Jeszcze w Polsce nie spotkałem tego sera, żeby ktoś robił. Bardzo ciekawe sery. Bo my mamy tak kozę, owce i krowę. Z krowy wiadomo i dojrzewające i świeże, z owcy większość dojrzewające, czyli tak zwane to pecorino, a koza to tylko świeże, bo te piramidki czy w popiele, teraz nowość z porzeczką czarną, one się rewelacyjnie sprzedają. Co się dzieje tutaj? Bo To jest kozi obsypany popiołem i 2 doby musi być w takiej temperaturze 22 stopnie. Robi się fermentacja i zaczyna pleśń sobie tu rosnąć. I za chwilkę, jutro idzie to już do dojrzewalni w niższą temperaturę. Tak zakochaliśmy się w tym dworku, że jak przyjeżdżaliśmy do dworku, to mówimy, musimy to kupić. Wracaliśmy do domu, mówimy, nie, po co nam to? Ale jednak zdecydowaliśmy się. Jak powstała winnica, to mówimy, kurczę, wina, sery, to się super łączy. Robimy sery. Z tej ziemi rośnie trawa, którą się żywią owce, kozy, krowy. Z tej ziemi rośnie winnica i to tak fajnie wszystko się łączy.
Skąd był taki impuls, że wszystko musi być ekologicznym? Wiesz co, na początku była kwestia tego, że też pracowaliśmy w winnicy i dla nas było niemożliwym, że często po prostu dzień po oprysku nie można było wejść do winnicy, czy musieliśmy pracować w maskach. Więc dla mnie to w ogóle było, czy też dla mojego taty, to było trochę takie, coś nam się nie zgadzało. Tylko wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy aż tak dużo o rolnictwie ekologicznym, więc to w nas zaczęło trochę się po prostu zmieniać cały czas. Drugim elementem było to, że my jesteśmy praktycznie największym konsumentem własnego jedzenia, no bo my cały czas się na nim żywimy, na co dzień. Mówimy tutaj i o serach, o mięsie, o warzywach, o winie. Więc po prostu w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że chcemy się dobrze odżywiać. Skoro mamy wpływ na to, jak hodujemy nasze rośliny i zwierzęta, no to czego nie odżywiać się po prostu zdrowo. No teraz wydaje mi się, że też właśnie poznanie winiarstwa, serowarstwa daje pewnego rodzaju taką podstawę, gdzie każda nowa dziedzina, taka jak piekarnictwo, jak fermentację warzyw, okazuje się, że jest jeden wspólny mianownik, więc później dużo łatwiej jest wchodzić w nowe elementy przetwórstwa, a rolnictwo też jest pewnego rodzaju takim spięciem tego wszystkiego, czyli tak naprawdę poznanie, jak rośliny się uprawia, jest jedną z podstaw do tego, żeby wiedzieć, jak je później przetwarzać czy fermentować. I to też na początku nie był pomysł, żeby tworzyć tutaj takie samowystarczalne miejsce, to też była pewnego rodzaju ewolucja. Ona po prostu zaczęła się trochę w nas budzić, a teraz coraz bardziej skrajnie podchodzimy do tego pomysłu i szukamy coraz to nowych rozwiązań, nie tylko na przestrzeni samej żywności, czy też między innymi nawożenia, bo od 2020 roku w gospodarstwie nie zakupiłem ani grama nawozu, więc od 2020 roku całe gospodarstwo jest w pełni samowystarczalne, jeżeli chodzi o nawożenie. Każdy z nas w rodzinie ma swoją taką specjalizację. Moja siostra Agata odpowiedzialna jest za hotel i restaurację. Ona jakby spina nam cały hotel i restaurację. Piotrek, czyli chłopak mojej siostry, on jest głównym ogrodnikiem i on odpowiada za wszystkie ogrody. Znowu moja dziewczyna Natasza pomaga mi częściowo przy zwierzętach, więc staramy się, żeby każdy z nas miał swoje zadanie. Organizujemy wesela, przyjęcia okolicznościowe, nasze eventy muzyczne, w tym roku festiwal na winnicy, ale również w naszym ogrodzie mogą się napić tu naszego wina, zjeść w restauracji opartej tylko o nasze warzywa i również sery, które produkujemy na miejscu, oraz jesteśmy daleko od wszystkiego, więc mogą odpocząć, wyciszyć się, pospacerować po dużym parku, pospacerować po winnicy, skorzystać z naszego mini spa, które mamy w parku. Tu mamy naszą małą strefę spa, w której mamy gorącą balię oraz saunę. Można sobie zarezerwować gorącą winoterapię, czyli seans w saunie z peelingiem, albo kąpiel w bali z olejkiem. Tu mamy saunę z widokiem na park. Może pan sobie wejdzie. Sauna, które ma okno Tak. do lasu. Tak. Wow! Niesamowite. Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie i oczywiście subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej ciekawych filmy o ciekawych ludzi, robiąc niezwykłe, niekonwencjonalne rzeczy tu w Polsce. Karol, dzięki za dzisiaj. Oczywiście zapraszam Was do nas na farmę, więc oprowadzę Was po całej farmie i pokażę już w takich szczegółach, dużo większych szczegółach, jak to wszystko działa i spróbujecie naszych produktów. A jak nie, to w większych miastach możecie w niektórych restauracjach dostać nasze wino i może sobie o nas przypomnieć. Super, dzięki Karol. Dzięki.